the battle to them. Siemano widzowie Rise of Kingdoms, siemano widzowie, słuchajcie, jest dzisiaj ze mną Leo, siema Leo. Siema. Zaprosiłem Cię, Leo, do jakby takiej rozmówki a propos aktualizacji 1.094 i Leo będzie tutaj u nas, jakby tak powiedzieć, częściej na YouTubie. Będzie nam tutaj pomagał w paru aspektach związanych z grą, z tego względu, że Leo jest też doświadczonym graczem, gra troszeczkę w tą grę, ale o tym sobie porozmawiamy na podcaście, który będzie poświęcony bezpośrednio Leo. Dzisiaj sobie przeanalizujemy ogólnie najnowszą aktualizację, która wychodzi 13 maja, dokładnie o 8 rano na czas polski. U Leo to będzie 7 rano i ty nauczyłem jego czasu. Ogólnie przerobimy sobie tutaj te standardowo, macie jakby tak powiedzieć początek całego aktualizacji klasycznie, gdzie mamy opis, że będziemy mieli downtime na 3 godziny, gdzie mamy tutaj informacje o różnych eventach, więc zacznijmy sobie może od pierwszej informacji, czyli nadchodzi seria wydarzeń z okazji Dnia Muzeów. Masz ochotę na podróż w czasie, przestrzeni, nadszedł Dzień Muzeum. Ogólnie to jest, powiem wam tak, akurat ten podpunkt jest najmniej ważny z tego względu, że to jest klasyczna, jeżeli chcecie w muzeum tam robić, odkrywać te zadania, róbcie, zawsze jakieś tam rzeczy wam powpadają. To jest taka najzwyklejsza, jakby tak powiedzieć, rzecz, którą Lilith wprowadza od jakiegoś czasu. Teraz mieliśmy chyba Chiny, teraz Rzym był i oni to rozwijają przez cały czas, jeżeli będzie ten Dzień Muzeum. Szlak starożytnych, wykonać zadania przez 7 dni, aby zdobyć niesamowite nagrody. To też coś kiedyś, Leo, takiego było, nie? Że też robiliśmy przez 7 dni jakieś zadania, nie? Było, nie? Tak, to jest, wiesz, to jest takie, ale to jest dobre, żeby utrzymać, wiesz, oni to robią po to, żeby utrzymać, wiesz, aktywność graczy. Niech się młodzi uczą, niech odkrywają, tak. Tak, dokładnie. Kolejny punkt mamy tutaj, że mezoiczne tajemnice. Zbieraj pędzle archeologiczne, otwórz z kamieni dinozaurów, odkryj tajemnice krainy poprzedzające historię. Czyli klasycznie zbieramy coś, żeby dostać nagrody. Tak, kolejny. Dokładnie, coś wielkiego. Jurajskie klejnoty, wymień szlaki kamieliny i dłuta na niewiarygodne nagrody, wybaczcie. Tutaj będzie coś pewnie, to jest inaczej rozpisane, mi się tutaj coś daje, że to będzie coś takiego, jak mieliśmy te młotki, że wydawaliśmy tam rubiny i tam za każde jakieś użycie ten młotek się jakby tak rabatował, czy coś tego typu. Chyba że to jest totalnie coś innego. Nie pamiętam w ogóle takiego wydarzenia w grze, ale pewnie to jest... Nowego. Tak, ale to jest coś, albo coś nowego, albo coś, co kiedyś było, tylko się inaczej nazywało, bo Lilith lubi tak robić, nie? Że jakby coś odnawia, nie? Bo rok temu na przykład nie przypomina sobie, że coś takiego było, nie? No ale wiadomo, to jest Lilith. Ochrona zaopatrzenia, dostarczać zapasy do wioski, ochronienie mieszkańców, no to chyba nie musimy przedstawiać, to jest klasyczny, tak, u mnie na kanale. Dokładnie, to jest klasyczny, u mnie to na kanale nazywamy byczkiem Fernando, czyli prawdopodobnie odprowadzamy tutaj personalnie byczka do danego miejsca, żeby i chronimy go. Wiadomo, tam no? Nagrody, warto. Tak, warto, ogólnie warto zrobić do top 10, bo słuchajcie, tam już te złote główki wlatują, będą z top 10. No i też warto popatrzeć, jak inni robią to, żeby to też robić mądrze, a im wyższy ten poziom, tym jest trudniej, nie będę ukrywał, bo ja sam z tym miałem nieraz problemy. Tu też dużo zależy od szczęścia, jesteście na najwyższym poziomie, to dużo zależy od szczęścia, jak jakby tak powiedzieć, ci maruderzy, przepraszam, się wam zespałnią, nie? Jak oni się pojawią i wtedy po prostu będziecie mogli to spokojnie sobie wyczyścić. No ale zobaczycie sami, jak to wygląda, a jak nie, no to macie parę filmików u mnie na YouTubie. Zresztą teraz mamy nowy event związany z też takim ochronieniem karawany, no ale to będzie bardzo oddzielny fajny. odcinek. Tak, bardzo fajny jest. Też coś takiego dla low Z tego spenderów. co widzę, to wszystkim się podoba bardzo ten event, nie? Tak, no bo... To jest taki kanion troszeczkę 3-osobowy. Tak, to jest coś takiego innego, ale można coś zdobyć nagrody i nie są jakieś to słabe nagrody. Mi się wydaje, że to jest jak w takich pułapie tych wydarzeń, to jest taki dobra półka, nie? Jest to, a propos tego wydarzenia, troszeczkę jest za mało szans dziennych, nie? Bo mi się na przykład- Ja jestem fanem kanionu, nie? Kanion, kombinuję ustawienia i tak dalej. Fajnie, to jest 3-marszowy kanion, to wydarzenie, natomiast wydaje mi się, że 2 szanse dziennie to jest trochę za mało, bo jednak graczy jest dużo i tych transportów idzie sporo i myślę, że gdzieś tam jak ktoś jest bardzo ukierunkowany do pisania do Lilith, to może napisać, żeby
tych szans było nie 2, może 4, 5 dziennie. Było fajnie. No tak, no bo tutaj mamy dwa ataki i dwie obrony. I to mamy dziennie, nie? A event trwa 2,5 dnia? Czy nie, 3 prawie dni, dobrze pamiętam? No ale to o tym oddzielny film, jakby tak powiedzieć, dogram, bo mam już jakąś część nagraną, ale muszę jeszcze dograć te 2-3 dni. No to spokojnie. Coś tam dogramy. Kolejny punkt to jest 5, czyli bystre oko, szybka ręka, zdobywaj nagrody, rywalizuj z rządcami z całego królestwa w tej niezwykłej układance. No, będziemy układać puzzle, no. Wiadomo, stary event, dobrze speedy daje. Dokładnie. Nagrody za doładowanie codziennie doładuj konto, zdobywaj niewiarygodne nagrody. Klasyka. Tam będzie albo 15, albo 20k, żeby wydać rubinów i będziemy mieli dowódcę, którego tam sobie możemy wybrać, żeby zdobywać głowy. Tam chyba około 45 głów będzie, nie? Coś takiego. Zgadza się, tak. Więc 45 głów będziemy mogli wyciągnąć, więc jeżeli ktoś ma tam jakieś pieniążki przygotowane, no to warto poczekać. Ja na przykład na pewno na to poczekam, no bo ja jestem w trakcie pre-KVK, jak wejdziemy w KVK i to wejdzie, no to tam można 2 pieczenie za jednym zamachem upiec. Albo w mobilizacji sojuszu też. Albo mobilizacja, tak, dokładnie. Chociaż teraz mobilizacja się sojuszu gdzieś kończy za 1,5 dnia, więc nie wiem, czy to wyjdzie teraz od razu, czy troszeczkę później, Leo, bo mi się zdaje, że oni teraz dają aktualizację, ale ogólnie całe te wydarzenia wyjdą troszeczkę później, że nie wyjdą jakby w tym teraz momencie, tak mi się zdaje. Tak, zgadza się, to jest tylko zapowiedź wydarzeń nowych lub takich, jak mówiłeś, przefarbowanych przez Lilith na inne nazwy, ale to będzie już cykliczne praktycznie. Tak. No i oczywiście 21 dni Królestwo musi mieć, żeby te eventy dostać, więc nowe KD na razie o tym mogą pomarzyć. Przejdźmy sobie do podpunktu drugiego, czyli optymalizacji zaginionego królestwa. I tutaj już wiem, że Leo tutaj będzie miał dużo tematów do omówienia z wami. Pierwsze to jest ulepszenie opowieści na ostrzu noża. Na podstawie opinii otrzymanych od testujących pionierów wprowadziliśmy następujące zmiany w opowieści na ostrzu noża. Dostosowano czas trwania części rozdziałów kronik, obniżono poziom trudności niektórych celów rozdziałów, zrównoważono rozmieszczenie przepustek świętych obiektów na mapie, zwiększono liczbę bastionów na mapie, dodano przełęcz poziomu 11, które staną się dostępne pod koniec sezonu, gdy zostaną w pełni otwarte, wszystkie zarządcy będą mogli wyjść na dowolny obszar areny. Co o tym sądzisz? No, powiem ci tak, nie grałem tego, szczerze mówiąc. No nie, dopiero to będzie, nie? Tak, i powiem ci, że na pewno to jest fajnie, jak zoptymalizują te przełęcze, te otwarcie przepustek. Dlatego, że coraz więcej graczy nie chce tego pustych przelotów takich po KWK. Dla mnie przełęcze 11, które będą dostępne pod koniec sezonu, to jest w ogóle nieporozumienie, bo po przegranym Kingslandzie czy wygranym Kingslandzie, a zwłaszcza przegrani odchodzą szybciutko do Z4 i szykują już sobie głowy na odpoczynek i na to, żeby się szykować do off-seasonu, do następnego KWK. I według mnie te przełęcze 11, żeby później jeszcze gdzieś tam bić KP, to jest nieporozumienie, tak? Ale na pewno bastiony są fajną rzeczą i te bastiony teraz... Tego więcej będzie, nie? To jest chyba... Słuchaj, to jest w ogóle, ja jestem, mogę powiedzieć, spenderem, nie jakimś wielkim, takim porównywalnym do tych gigantów, natomiast ja robię bastiony zawsze dobrze, dlatego że bastion i powiększenie kopalni daje ci mnóstwo przewagi, zwłaszcza na starcie. I tych bastionów będzie więcej, tym lepiej. I myślę, że to jest dobra wiadomość, zwłaszcza, że kuraki też mają być chyba, albo już są, tak? Nie, kuraki już są i ogólnie, Leo, te zmiany, te, które teraz przeczytałem z pierwszego podpunktu na razie, będą zaraz włączane w Zaginionym Królestwie, które rozpocznie się po aktualizacji, czyli jeżeli 13 maja będzie to wchodziło u nas, a my mamy, już sobie patrzymy, jak to wygląda kalendarzowo, 13 maj, tak? To jest wtorek, a ja mam raz, dwa, trzy, co tu mamy? Czekaj, jutro zaczniemy 8. Tak, bo już jest 8, tak? Już jest, okej. 8, 9, 10.
przepraszam, przerwę, ale pamiętaj, że najważniejsze 14, rzeczy. tak. Ale pamiętaj najważniejsze rzeczy, że te optymalizacje będą tylko przetestowane przez pionierów w Zaginionych Królestwach Hymnu Bohaterów, które się Tak, to jest tylko Heroic Anthem. Tylko właśnie tu jest to tak, że, bo to też tłumaczyli nam na content kreatorach, bo to też im wypomnieli, bo ja na przykład zrozumiałem na początku, że to będzie we wszystkich pionierach, czyli Heroic Anthem, Warriors Unbound i Tide of War, nie? Bo wszystkie mają teraz wersję pionier, czy tam jak to się nazywa, remastered. I tu jest tak, masz w gnieździe, że wspomniane zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie w Zaginionych Królestwach, które rozpoczną się po aktualizacji. Tu nie pisze o Heroic Anthem, nie? I na początku jak czytaliśmy te pierwsze, to nie było właśnie o Heroic Anthem. Heroic Anthem będzie troszeczkę później informacja, ale to wiesz, to ja myślałem, że o 13 wejdzie aktualizacja, 14 wchodzę do KVK, to ja już to będę miał, nie? Dla mnie to jest dziwne, bo tak. Na przykład przejdziemy dalej do punktów dalszych. Tak, wiem o czym mówisz. No, to jest dla mnie dziwne, bo... Tak, bo oni się tłumaczyli z tego na content kreatora, to już wiem teraz. Czyli po prostu jednak nie tylko w Królestwie. Tylko z tego co wiem, to tylko w Heroic Anthem. Takie mam według tego, co oni tu wypuścili. Tak ja to wniosłem i oni też, jak tam rozmawiałem z nimi, to się tak tłumaczy, że to bardziej chodzi o Heroic Anthem. Ale dobra, przejdźmy do drugiego podpunktu i będziemy o tym dalej rozmawiać. Nowy system poziomów Zaginionego Królestwa. Wszystkie martwe i ciężkie ranne jednostki w twoim Zaginionym Królestwie będą miały wpływ na sumę punktów. Gdy twoje Zaginione Królestwo zdobędzie ich odpowiednią liczbę, przejdzie na następny poziom. Gdy twoje Zaginione Królestwo awansuje, odblokujesz nowe wyczyny bojownika i zdobędziesz mnóstwo klejnotów. Dodatkowo zwiększy się ich współczynnik zwrotu jednostek z sali bohaterów. Jak do tego podchodzisz? Coś nowego. Wydaje mi się, coś nowego. Natomiast martwe i ciężko ranne jednostki i tak miały wpływ na punkty, tylko w osobnych po prostu przelicznikach, tak? I to są te galerie, tak? Natomiast tutaj to jeżeli to się odbija, jeżeli to się ma do twojego królestwa, tak? No to widocznie to będzie jakiś podzielony pewnie na strefy, tak? I jakiś, albo w czasookresie, tak? Bo to jest nowe, tak? To jest nowe chyba. To jest nowe. I no to super, to jest fajne, tak? Bo jeżeli są jakieś nagrody, zwłaszcza dla ludzi, to są, którzy są low spenderami, no to fantastycznie, nie? Tak, znaczy ogólnie to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest takie ukłon do low spenderów. Uważam, że to jest bardzo ogólnie fajna opcja. Tylko idziemy dalej do kolejnego podpunktu, zaraz się dowiemy może mniej więcej, gdzie to będzie, bo ja już wyczytałem wcześniej gdzie, ale no... dobra, lećmy dalej. Gdy twoje... to już mówiłem, pionierskie testy optymalizacji Zaginionego Królestwa. I teraz tak, tu masz napisane pionierskie. Testy optymalizacji Zaginionego Królestwa. Na razie nie pisze nic o Heroic Anthem. Odpalam opowieści. Na pionierskich w tym momencie jest Ogień Wojny, Niezłomni Wojownicy i Hymn Bohaterów. Lecimy dalej. Do tego pytania. Zmiany technologii kryształu, czyli to jest to, co ostatnio na feedbackach też u mnie na kanale tu nagrywałem. Czyli zmiany dotyczące technologii kryształu związane z limitem jednostek będą blokowane wcześniej, co pozwoli zarządcom na wykorzystanie pełnej mocy na początku bitwach. Nowe systemy technologii kryształu pozwolą skupić się na najsilniejszych jednostkach, czyli na przykład jeżeli nie masz na przykład taczek, no to pójdziesz pewnie w piechotę, kawalerię i łuki, jeżeli chcesz tak to rozwinąć, oczywiście, że jesteś spenderem, tak ja to odbieram. Inwestować w preferowany typ oddziałów bez konieczności przeprowadzanych badań dla nieużywanych rodzajów wojsk, tylko dlatego, że prowadzą do innych technologii. I to jest dobre rozwiązanie moim zdaniem, bo jak ktoś na przykład w ogóle nie używa taczek, no to kupi się na tych, kto ma swoje wojska, nie? A przedtem byliśmy zmuszani, że musimy oczywiście taczki zrobić, żeby przejść dalej, nie? No kozak. No. I teraz tak, trochę ukłon w stronę low spenderów znowu, ale też ukłon w stronę krakenów, bo jeżeli dobrze to liczę, ale mogę się mylić, to może będzie 7 marsz na Z5 od razu, tak? Także wiesz, jeżeli wchodzisz 7 marszami na Z5, no to i ci dobierze KD, gdzie masz, wiesz, 13-16, no to możesz się zawijać, tak? Powrotem do Z4. Generalnie świetne rozwiązanie. Tak jak powiedziałem, no, możesz sobie omijać taczki, ale nie tylko taczki, tak? Możesz sobie omijać na przykład ilość jednostek w Riley. Jeżeli nie jesteś Riley leader, nie musisz capacity robić dużego, tak? Riley, więc sobie to omijasz, a niestety to Riley blokuje cię do otwarcia też innych rzeczy. No jeżeli wchodzisz 440 koła jednostek na Z5, no to jesteś
to jesteś potwór, tak? A jeszcze nie wiem, jak to właśnie będzie z tym 7 marcem. Tu się wyrobisz, czy nie w tym 7 marcu. No bo ci odchodzą kiegę na pierwszym, drugim, trzecim poziomie. Odchodzą ci, przepraszam, te barbarzyńcy, jakbyś nie chciał sobie tego robić i te inne takie bastiony, kryształy z bastionów dla spenderów, no bo to niepotrzebne. Z tego ja robię na przykład tylko ten segment, gdzie mam obniżenie kosztów kryształów do podnoszenia leveli, natomiast resztę lecisz i po prostu i jesteś na obrażeniach, może być na obrażeniach na 10. Wiesz, Leo, zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Czy ogólnie to drzewko talentowe nie będzie totalnie przerobione, bo chodziły o te KVK technologie, bo na pierwszych screenach, które dostawaliśmy z Dubaju, tam było, że ono wygląda inaczej, to drzewko. Tam pokazali tylko jeden stage, no i pokazali to wejście do tej runy, że będziemy mogli sobie klikać runę, która się pojawi koło zamku i ona będzie nam tam dawała dany atrybut. Więc pytanie, jak to drzewko będzie wyglądało też teraz, bo przypuszczam, że może być totalnie inaczej niż to, co mieliśmy do tej pory. Albo będą na pewno jakieś zmiany, na bank coś tam zrobią inaczej, nie? Bo to widać, że już totalnie tu już odchodzimy, żeby gdzieś pójść dalej, nie? To znaczy nie, ja myślę, tak, nawet jeżeli będzie inne drzewko, to ja myślę, że tak jest to ukłon tak, no oczywiście, tak, dlaczego? Oczywiście, tak. Dlaczego? Lilith sobie po prostu kalkuluje i wie, że ilość graczy się zmieniła, natomiast jakość graczy się zwiększyła. I żeby przyciągnąć z powrotem nowych love spenderów, to trzeba im coś dać. I to było w poprzednich aktualizacjach. No ja w ogóle myślę, że te pół roku, które przeżyliśmy teraz w rok, no to jest więcej tego dobrego, co zrobiło Lilith dla nas, niż przez ostatnie 6 lat, nie? I teraz przejdźmy sobie do kolejnego podpunktu. Czekaj. Wprowadzonych zostanie kilka technologii poprawiających jakość rozgrywki, na przykład możliwość przewołania wybranej runy i szybkiego cofnięcia pokonanych oddziałów do miasta. To co ci mówię, że to jest z tych nowości w KVK technologii. Super. Dawna chwała, czyli podpunkt B, efekt wzmocnienia chwały za ukończenie pierwszego etapu zostało zmniejszony z 40% do 30%, czyli to jest, wiesz, ten pierwszy stage, co się robi na forcie, nie? Ja, na twierdzy. Tak, na twierdzy, przepraszam. Tak. I teraz jest gwiazdka i mamy coś takiego. Te optymalizacje są przedstawione przez pionierów w zaginionym królestwie hymnu bohatera, który rozpoczął się po aktualizacji. I teraz tak, czy te optymalizacje zostaną przetestowane przez pionierów, ale czy to się tyczy całego tego podpunktu trzeciego, czy całego, jakby tak powiedzieć, tego dużego punktu drugiego optymalizacji zaginionej królestwa. Bo tutaj mamy jedną gwiazdkę wcześniej, która mówi nam o tych bastionach, nie? I jest gwiazdka, że zmiany zostaną wyłącznie w zaginionych królestwa, które rozpoczną się po aktualizacji. I teraz tak, jeżeli dobrze tutaj znajdę, tylko dajcie mi chwilkę, bo tu niestety był taki straszny spam, kiedy ta aktualizacja wyszła, że nie wiem, czy się do niej dogrzebie, bo tu właśnie było pytanie właśnie a propos te podpunkty do content kreatorów. I chcesz tylko do tego dojść, czy ja to znajdę, czy to po prostu zostało tylko przewertowane i oni to olali ten temat, bo oni tu poprawiali to, Leo. No dla mnie to słabo, że tylko z Heroicantem, nie? Tak, ja uważam, że tu będzie jakoś to podzielone, że część z tej drugiego punktu, z zaginionego królestwa będzie na wszystkich pionierskich, ale te dwa ostatnie, jeżeli chodzi o te testowanie runy i szybkiego cofnięcia oddziałów i tej nowej technologii i obrażenia, że będą zmniejszone z 40 do 30, to będzie już na hymnie bohaterów. Ja to tak do tego podchodzę, nie? Tak mi się zdaje, no bo kurde, jak to inaczej mogłoby być, nie? To wiesz, na pewno będzie nie fajnie, nie w porządku, bo wiesz, tak jak było z mapą, wrzucone było na hymn bohaterów mapa, to jeszcze można było to przejść, bo ta mapa naprawdę nie robi różnicy, ale jeżeli ktoś dostanie nową technologię kryształów, a ktoś inny nie, no to jest niefajnie. Dlatego ja myślę, że
że oni to szybciutko naprawią i to będzie na wszystkich pionierskich scenariuszach, tak? Znalazłem tylko to, że 22 kwietnia pisał właśnie o mnie archiw, żeby zmniejszyć ten buff z 40% obrażeń. Bo za dużo dodajemy teraz obrażeń na KVK, nie? I mu dali, nie? No ale wiesz, no to tak samo mógł napisać, czy czapkę kurwa z pomponem, nie? Tak, no ale akurat po prostu się pokryło, nie? Nie, po prostu śmieję, że wiesz, pokryły się tematy, nie? Wiesz, no 40%, 30%, co to ma wspólnego? No, Ja nie znajdę tego. Obrażenia są w początkowej wersji bardzo potrzebne, tak? Po to też, żeby troszeczkę redukować ilość speedu i wszystkiego, i RRS-u, tak? Zwłaszcza w czasie budowania, robienia fortów i w Z5, w Z4, tak? Więc to nie robi różnicy, no. Tak naprawdę wszyscy mają te 40% i te 40% dotyczy wszystkim. Zmniejszanie ich na 30% to jest takie, nie rozumiem przesłania, ale okej, no, skoro jest tak, nie robi żadnej różnicy, tak? Dla mnie to tak jest dziwne, to jest ogólnie, nie? No, o, dziwne, poczekaj. No, dziwne, no. To jest nie, dobra, nie ma tego. Myślałem, że to wysłali informacyjnie, ale to było dotyczące czegoś innego, już inny podpunktów. Myślałem, że akurat chodziło o te podpunkty, ale się pomyliłem, bo tutaj Okradonut akurat spisywał innym. Dobra, przejdźmy dalej. Słuchaj, według mnie to w ciągu kilku dni będzie na pewno informacja dotycząca tego podpunktu i będziemy wszystko wiedzieć. Albo się wyjdzie, albo wejdziemy w KVK, jak to Lid lubi zrobić, się tam dopiero dowiemy. Nie, ja dzisiaj pisałem do nich na w supporcie? Na supporcie, a mam dobry support i oni mi zawsze odpisują, czekam na odpowiedź. Pewnie będę wiedział wszystko natychmiast po tym, jak się im czas zaraz zmieni. Dobra, lecimy. Trzeci punkt. Optymalizacja wydarzeń. Optymalizacja zgromadzenia sojuszu. Liderzy sojuszu, administratorzy mogą teraz hurtowo wybierać konkretne zadania do odświeżenia. Super. Zajebiste. Podoba mi się. Tak, zastąpione zadanie wyszkól jednostki poziom 5, zadanie zdobyć siłę szkoląc jednostki. Też zajebiste, bo to dla low spenderów kolejny ukłon. Ukończone zadania będą teraz automatycznie przesyłane po 24 godzinach. Okej. Druga optymalizacja mistycznej krainy. Dodano przeciwników do mistycznej krainy, a także nowych wodzów do odpowiednich etapów. Szamani Almada i Torgny. Tak, czy tutaj coś dodano jeszcze dodatkowych przeciwników? Okej. Usunięcie niektóre etapy, poprawione automatyzacja oddziałów i obniżono statystyki przeciwników w trybie zwykłym. Szczegółowe zmiany można znaleźć w ogłoszeniu w grze. Poprawiono równowagę dobierania przeciwników w wojnie w kanionie. Kozak. No tak, to jest dobre. Było tak dobrane, że nie było co z nich zbierać. No. Mistyczna kraina, mam nadzieję, że będzie troszeczkę trudniejsza, bo czasem to jest taki roleface, że na początku była jakoś trudniejsza. Mi się zdawało, że jak grałem pierwszy raz, to była trudniejsza. Teraz już tak nie. Easy. Znaczy wiesz, no, to nie była trudniejsza, po prostu gracze się nauczyli używać buffów. Tak? No może tak, no to też racja, że się nauczyli jak to się bije, nie? Bo ja pamiętam, że ludzie to... Słuchaj, to jest taka malutka olimpia, nie? Dobierasz się w team, jak każdy wie, co ma robić, to robi jak trzeba. Jak masz jakiegoś randoma, który przyśnie w czasie gry, no to masz jak masz. Dobra, przechodzimy dalej. Czwarty punkt. Optymalizacja dowódców. Przeniesiono Tekedę, Cyrusa, Chaka, Jung i Bertranda do sezonu drugiego oraz dostosowano Chaka, Junga i Bertranda tak, by lepiej dopasowali do środka bitewnego drugiego. Słuchajcie, ja ogólnie to już analizowałem tych dowódców. Macie chyba 2 filmiki, jak i z feedbacków, gdzie wam to ogłaszałem z tydzień, 2 tygodnie temu, że coś takiego będzie. I też omawialiśmy tych dowódców na ostatnio KVK1, KVK2 z dowódcami, które robiłem dla was filmik o dowódca KVK1 i KVK2, więc nie będę tutaj tego przerabiał jeszcze raz, bo to jest bardzo czasochłonne, a nie będę ukrywał. Ja tam wam już, macie 2 filmy, gdzie możecie spokojnie, ja dam wam adnotację, gdzie możecie spokojnie sobie zobaczyć i macie wyjaśnione, co w KVK2 warto pomyśleć przed jakby zrobieniem na przykład kawalerii albo piechoty, bo to są 2 dowódcy akurat do kawalerii i do piechoty. Każdy akurat do jednego i do drugiego. Więc tutaj nie chcę tak jakby zagłębiać się w te nowe ich jakby tak talenty, no bo to jest taki rework 2 dowódców.
Więc przejdziemy tutaj po prostu Leo troszeczkę dalej. Już ci powiem gdzie. Okej, tutaj mamy. Przejdziemy do 4. podpunktu, który jest na samym dole. To, że tam dodano też Tekedę, Cyrusa, Czoaka, Bertranda do listy nagród wydarzenia Koła Fortuny w sezonie 2, to też jest bardzo fajne, bo będziemy mogli sobie go wyrolować. Akurat dowódców, którzy tutaj tam dostali. Rozmawiałeś na jakimś tam dodatkowym odcinku o tym, tak, że wcześniej, tak, mówiłem o tym, bo na deep feedbackach, albo face to face to się nazywało, deep feedback albo face to face, w ostatnim tygodniu robiłem film, będziecie mieli go tutaj dodanego jakby tak w promowanych filmach, więc sobie będziecie mogli odpalić. Rozmawialiśmy właśnie, bo tam już była informacja o tym, tak, że było właśnie combo attack, że tu Bertrand, ogólnie Bertrand moim zdaniem to wychodzi najlepiej z tych wszystkich. Ale było informacja właśnie, ja tam mówiłem, że coś takiego wprowadzą. Tak też, nie wygląda źle, nie? Ale no Bertrand moim zdaniem dostaje, wiesz, tu masz taki, wiesz jak jest na KVK1 i KVK2. Dostajesz dowódcę, jeżeli chcesz mieć dobrego dowódcę, musisz pakować hajs w Minamoto. Baras, okej, coś tam da radę, ale to nie jest legenda. KO, wiesz, że jest miękki. Bardziej do barbuk się nadaje. Dostajesz dowódcę dla kawalerzysty, który może wykorzystać tego Bertranda, a potem se słabnie, wiesz, w KVK3, nie? Później sobie możesz go dorzucić do Artura i masz super match. No, to też jest druga opcja, nie? Więc... dorzucasz go do Artura i powiem ci, masz kozak marsz. No, tak, tak. Ja na przykład używam Artura z Filipem jako 3. marsz kawalerii, ale na przykład jeżeli nie masz Filipa i nie masz tych marszów kawalerii... No i nie masz Williama, bo William też się dobrze paruje z Arturem, nie? No, stary William. Albo z Huo lepiej. No tak, Huo tak też. Przykład, jeżeli masz 2 marsze kawalerii, no to jeden delta, jeden clean, no to ja w ogóle jestem za tym, żeby dołożyć Bertranda do Artura i to jest świetna para bez wydawania GH. Tak, to jest racja, tylko teraz pytanie jest jedna rzecz. Czy Bertrand, bo nie dostaliśmy na to odpowiedzi, jak pytaliśmy się tam content kreatorów, czy Bertrand te nowe talenty zachowa też na SOK? Czy on tylko dostaje, wiesz, w KVK 1, 2 i to powiedzmy tam, czy no w KVK... Zachowa na SOK, 100%. Zachowa na SOK. No właśnie, chodzi o to, czy on zachowa, czy w SOK-u będzie na starych talentach, no bo tutaj rework tyczy się sezonu, nie? Oczywiście, że zachowa, jeszcze nie dlaczego, bo przecież cała procedura z tym związana, przecież za chwilę nam wchodzą i będziemy o tym za chwilę mówić, biżuteria dla I to jest wszystko związane Dlaczego? Do dowódcy kawalerii mamy jeszcze czas, to będzie późną jesienią i to będzie dowódca Delta na 100% do Artura. Ale dlaczego... Dalej niż jesienią. Pamiętaj, że jeszcze masz leadership inżynierów. Zgadza się. Dlaczego Lilith chce już zachęcać graczy do poznawania nowej formacji Delta, bo jeszcze jest nie tak bardzo ograna i dają dowódcę, żeby jednak to napięcie budować do momentu od uwolnienia do nowego dowódcy Delta, tak? Dlatego to jest duży ukłon znowu w kierunku graczy. Podoba mi się, no. Nie, to akurat ten Bertrand, jeżeli on na soku będzie, to będzie trzeba przetestować to. Jak to się z Arturem to combo będzie zgrywał, dopóki nie wyjdzie nowy dowódca combo. Jest tu podpunkt o zmodyfikowaną umiejętności pomocnicze Czoaka i Bertranda w odpowiednich historiach Zaginionego Królestwa. Jest, tak? No tak, jest. Czy zmodyfikowane, czy w odpowiednich historiach. Aha, czy w odpowiednich historiach, że będzie, czyli nie w każdych? Nie w każdym KVK? No, prawdopodobnie nie w każdych. No, to jest pytanie. Tak, jest pytanie, słuchaj. Ale jeżeli będzie na przykład tylko w Orleanie na przykład, bo tam możesz z tymi talentami, wiesz co robić, nie? Tak, słuchaj, w czym by nie było, to jest kozak, zmiana. No nie, tak. To jest tak dla gra. Tak, to oczywiście, że zmiana to bez dwóch zdań. Dobra, lećmy dalej. Dołożyć do tego Artura, nie ma kogo dołożyć. Naprawdę, no na tą chwilę nie. Jeżeli nie dokładasz do niego najlepszą parą, jest wiadomo Filip, tak? Ale Filip jest dobrą parą do każdego, no a zwłaszcza sam, jeżeli masz leadership, ekwipunek. Ale nie ma naprawdę i to jest fajne, bardzo fajna zmiana i tym bardziej, że można coś dziennych hapsnąć, nie? Tak, no i ci dowódcy też zostali właśnie dodani do specjalnej oferty dziennej, tak, dokładnie. Tej 4. Zwiększono szanse na wylosowanie 4 dowódców w legendarnej tawernie. To jest kolejny ukłonik.
Dodano 4 dowódców do wydarzenia stoją druga próba dowódców, sklep powracających i koło powrotów. Okej. Tak. I dotyczy tylko następnej sytuacji, gracz uruchamia serię wydarzeń dla powracających po pierwszym kole fortuny, w którym pojawia się 4 dowódcy. Okej. Mamy wyjaśnione, jak to działa. 8 podpunkt, nie można już wymieniać 4 dowódców w wydarzeniu wymiana legendarnego dowódcy. Usunięto Bertranda z listy nagród najpotężniejszego zarządcy w stanie podbojów. No, okej. Ma to sens. Usunięto Tekedę, Cyrusa, Cheoka z listy nagród koło fortuny w sezonie podbojów. No, też to ma sens. Można teraz używać 4 dowódców Arce Ozyrysa, czempionie Olimpii i Lidze Ozyrysa podczas sezonu drugiego. O. No właśnie. No, to jest Nie ciekawe. nie bardzo rozumiem. Też tego nie rozumiem, ale można teraz używać 4 dowódców na Arce Ozyrysa. Ale to przecież ja nie przypominam sobie, żebym na KVK 1.2 mógł używać mniej dowódców. Przecież miałem 2 openie i 3 mi zbierało na KVK 1. No tak, tak, nie wiem. Ja szczerze mówiąc, dziwne. to powiem ci, że to chyba jest właśnie początkowe granie, tak? Chyba w tych Że pierwszych taki sezonach. totalny start, nie wiem. W ogóle Prawdopodobnie. Ozyrysa podczas sezonu drugiego? No tak, oczywiście, bo przecież nawet w kanionie nie masz 4 dowódców od początku odblokowanych, musisz podnosić W kanionie tak. Tylko pytanie, czy to też zrobi na Arce i na czempionach na tych pierwszych. To jest coś zmienili tam na tych KVK 1.2. Dawno się nie grało, nie? No ale używać 4 dowódców w czempionach Olimpii, to teraz będą 4 marsze, a nie 3. Dziwne to jest. No nie wiem, trzeba zobaczyć, jak to wyjdzie. Przejdźmy dalej. 5. podpunkt, inne zmiany i tu będzie ciekawie. Pierwsze, nowe legendarne akcesoria robnicze i combo dodano do kuźni siodło 1000 błogosławieństw i rękojeść bohatera. Trzymajcie monety. Może nie monety, przepraszam, trzymajcie coinsy. Do sklepu bojowego w stanie podbojów dodano nowe akcesoria. Ta zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w Zaginionych Królestwach, które rozpoczną się po aktualizacji. I tu jest kolejny podpunkt. Widzisz? I tu jest kolejny podpunkt, stary. Nie mówimy o Heroic Anthem, mówimy po aktualizacji, które rozpoczną w Zaginionych Królestwach. Czyli co? 15 aktualizacja, 14 wchodzę w KVK i ja będę miał to w koszyku do kupienia? Będziesz miał w kuźni. Wiesz, gdzie jest ten wydarzenie kuźnia? No. To jest takie wydarzenie z młotkami złotymi. Dobra, ja myślałem, że to będzie w tym, że będzie, wiesz, w tym. Okej, dobra. Ten event jest bardzo fajny. Do tego Wiem, te młotki, co ci zmniejsza też, to co mówiłem na starcie, jak tam rozmawialiśmy o evencie takim, że kupujesz na przykład, nie wiem, za rubiny jakieś tam speedy i ci wtedy młotki tam obniżają się. Wiem, o czym mówisz, kumam, o co chodzi. Ale to też dobre rozwiązanie, stary. I tak. Pójdą gieceki na to, nie? Ta kuźnia się nie pokazuje często, wiesz. Tak, ona jest raz na chyba 4 albo 5 miesięcy, tak mi się zdaje. No w kuźni też bęben można dostać na przykład. Tak, dokładnie, tak, racja. No to tak, no ale to warto trzymać na to gemy na 100%, bo z kuźnią się pokazuje równorzędnie kamel przecież, nie? Ale poczekaj, Leo, dodano nowe akcesoria do listy nagród głównych Skarbu Świętego Rycerza, czyli jajo też to będzie miało. Aha, czyli jajo też będzie miało. Tak. No to super, Tak. super, kozak. Bardzo mi się to podoba. Tak. Ta zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w wydarzeniach sezonu podbojów, które rozpoczną się po aktualizacji. Czyli, kurwa, dalej my jesteśmy w sezonie podboju, nie? Dalej będziemy wtedy, nie jesteśmy w Heroic, nie piszą Heroic Anthem, tylko w sezonie podboju, czyli też nas się to będzie moim zdaniem tyczyło. Ta informacja jest źle, ta aktualizacja jest źle napisana, jest niejasna. Tak, nie? tak. Dlatego prawdopodobnie to wszystko trzeba będzie dopytywać z czasem. Oni też muszą dojść do tego, kto to napisał i dlaczego tak napisał. I pewnie to w ciągu kilku dni będziemy mogli jakiegoś update'a tu dać i wyjaśnić to wszystkim, że według mnie to nie ma sensu. Na przykład ja cały czas się trzymam tego, co jest najważniejsze dla graczy w KVK, jest to technologia. Jeżeli ktoś będzie miał technologię zaniżoną, a ktoś będzie grał inny scenariusz i będzie tą technologię miał cały czas tą samą, no to dla mnie nie jest kwestia macania, bo jeżeli robisz coś dla dobra graczy i obniżasz im koszty i tak jak czy robisz, oddajesz RRS, czy jest projekt oddawania speedów, to tu nie musisz macać. No tak. Dajesz i ludzie są zadowoleni, bo tak jakby to jest ukłon w naszym kierunku, a jeżeli coś podwyższasz, jak proponowali, pamiętasz, zmianę ekwipunku całego, no to nie wchodziło w grę i od razu była awantura
bo to za dużo pieniędzy i każdy by odszedł z gry, tak? Natomiast tu są zmiany na naszą korzyść i tak jakby nie widzę tu kwestii testowania tego jak mapy w jakichś specjalnych scenariuszach. Nie myślę, że to wejdzie w każdy scenariusz Zaginionego Też tak zdaje, ale musimy poczekać. Lećmy dalej. Optymalizacja twierdzy sojuszu. Dodano możliwość planowania rozmieszczenia flag bojowników, doradztwa sojuszu. Można też wstępnie zaplanować rozmieszczenie flagi bojowników w Zaginionym Królestwie. Gdy wymagania zostaną spełnione, budowa flagi rozpocznie się automatycznie. Dodano animację świętowania dla zwycięzcy w intensywnych bitwach o flagę sojuszu i fortecę sojuszu. No, to, że będą te flagi, to wiedzieliśmy, że będzie to łatwe stawianie flag. Ale to jest fajne. Tak, to jest fajne. To, że będzie jakaś animacja świętowania, jak się tam gdzieś tam pokona flagę albo fort, też fajnie mi się zdaje. Widać, że gra się rozwija. No i idziemy dalej. System gwarancji przemiany uzbrojeń, czyli trzeci. I to jest chyba jeden z takich ciasteczek w tym, że tak to nazwę, aktualizacji. Bo jest naprawdę, uważam, że ta aktualizacja jest jedna z lepszych w ostatnim czasie. Jeśli zablokujesz atrybuty bojowy, atak, obrona, PZ, szybkość, marsz, obrażenia, kontynuowanie przemiany uzbrojenia aktywuje system gwarancji. Co 10 przemian gwarantowany jest otrzymywanie atrybutu dla tego samego typu jednostek, co jeden zablokowany atrybut. Co 30 przemian gwarantowany jest otrzymanie atrybutu o wartości 2,5% lub wyższej dla tego samego typu jednostek, co jeden z zablokowanych atrybutów. I teraz tak, mamy gwiazdeczkę. Po aktualizacji otrzymają rekompensatę w postaci kryształów przemiany na podstawie liczby już wykorzystanych kryształów. To jest ale te niebieskie, nie pomarańczowe. Kryształów. Te niebieskie, bo te tak, chyba niebieskie. Pomarańczowe to je i tak generujesz przy VIP-ie 19 albo kupując cały czas co tydzień pudełka. Natomiast te niebieskie masz problem, bo jak przeskoczysz 10 przemian, to musisz czekać na Zaginione Królestwo. Tak, albo sobie kupić w pakietach, nie? Tak, no albo za 10k rubinów. Nie, ogólnie, uważam, że ogólnie to jest na plus zmiana, nie? Kozak, no super. No. To jest mega plus, nie? Znowu ukłon dla ludzi, którzy nie wydają dużo pieniędzy w tą grę. Tak. To jest najlepsze, co może Lilith zrobić w tym momencie. Tak, Mi się dokładnie. bardzo podoba, nie? Że ludzie, którzy nie wydają, a mają pojęcie, mają wiadomości i lubią tą grę i są w niej świadomi, co oni tu robią, to nie trzeba wydawać pieniądze, po prostu, wiesz, ludzie się dostają jakieś darmowe historie od Lilith i umieją to wykorzystać. W grze, która i tak przede wszystkim jest pakowaniem pieniędzy, tak? Okej, lećmy dalej. Ulepszenie jakości rozgrywki. Dostosowane grubość linii ścieżek marszu na mapie, aby w mniejszym stopniu rozpraszały, przeszkadzały, pewnie te kropki i tak dalej. Dobre. To jest dobre, tak. Dodano ustawienie przełącznik poszukiwania powrotu. Gdy ta opcja jest włączona, przycisk szukaj zmień się w powrót do miasta, ilekroć wybierzesz oddział, tylko w wersji mobilnej. Czyli dla mobilnych graczy kolejny ukłon, żebyście nie grali na PC, tylko żebyście grali na telefonach. Dalej tego nie polecę. Nie, po prostu. To jest znowu ukłon do ludzi, którzy niekoniecznie muszą sobie kupić komputer do roka. Tak, to pod tym względem tak, ale dalej uważam, że gra lepiej. Zoptymalizowano wybór celu w walce, nawet gdy szybki rozkaz jest wyłączony, komendy przytrzymaj i przyciągnij nadal będą uwzględniać wybrane przez ciebie cele, które można zaatakować. Szybki rozkaz i cele do zaatakowania można skonfigurować w ustawieniach, więc to jest kolejny ukłon dla graczy mobilnych. No ale to chyba było. Tak, tylko tu jest jakby tak trochę poprawione, może tak nazwijmy. Ja cały czas, ja mam 3 urządzeń, które mam, więc I zbliżamy się z Leo już pomału do końca. Optymalizacja harmonogramu tytułów. Dodano opcję rezygnacji z aktualnego tytułu z poziomu interfejsu zarządzania miastem. Teraz możesz ustalić wymagany poziom ratusza i czas rezerwacji każdego tytułu. Dostosowano czas oczekiwania na aktywację tytułu przy ubieganiu się o przydział czasowy, który aktualnie się znajdujesz. To jest moim zdaniem dobra opcja, na plus na pewno. No nie, moim zdaniem burdello. Burdello Bum będzie? Ja uważam, że będzie na plus. Mi się zdaje, że będzie na plus. Znaczy, słuchaj, u ciebie w KD to będzie Burdello Bum Bum. W takich dużych imperiach.
Nie, poczekaj, to nie chodzi o to, że u mnie w KD. Ja ci powiem, jak to działa. No. Są profesjonalne programy, boty, które każde królestwo sobie kupuje i ustawia sobie bardzo fajnie dla naszych graczy. U nas jest tak, że rejestrujesz się na bota na Discordzie i tylko już później na czacie królestwa mówisz na przykład Duke. I pach, i od razu ładuje ci Duke'a. I teraz jak ty sobie to wyobrażasz, że każdy sobie będzie... A jak na przykład jest kontrola mocy w profesjonalnych królestwach, bo jest kontrola mocy, żeby później sobie mieć więcej miejsc do przyjęcia nowej migracji i na przykład u mnie w KD jest tak, że jak masz 5 marszy, to masz moc, nie możesz zrobić 100 milionów mocy. Bo to jest niepotrzebne ci, jeżeli jesteś open builderem. Dobra, tylko wiesz, Leo, tu jest tak, że idziesz... Lilith w ostatnim czasie coraz bardziej próbuje z gry wyplewić boty. Ale to, że tytuły dają boty, musisz mieć konto, które jest podpięte pod właśnie ten bot. To nie jest żadna tajemnica, więc możemy o tym powiedzieć tutaj. Więc oni widać, że w ostatnim czasie, w sumie gdzieś od pierwszych tam informacji, że będzie ten tytuł można inaczej nadawać, właśnie na ten czasowy, oni próbują wypchać te boty. Ja to tak odbieram, ponieważ oni sobie nie radzą nawet z tymi botami, których masz na BlueStacku, że gościu potrafi puścić rally i uzupełnić w przeciągu 2 sekund full rally swoimi farmami. Już nie mówię o botach do barbarzyńców i o botach Wietnamczyków do zbierania rubinów drugiego poziomu plus, nie? Gdzie oni tylko mają nakładkę na BlueStacku, żeby to zbierać, nie? Ale poczekaj, ja ci powiem, jak to jest z tymi botami, bo to może nie jesteśmy w temacie, a jak już nawiązałeś, to ci powiem. Nie no, te boty, co mówisz a propos tytułów, ja się zgadzam po tym, tylko mówię ogólnie, że oni chyba sobie nie radzą ogólnie z niektórymi botami i jak już biorą się za wszystko, to za wszystko, nie? Nie, uwierz mi, to jest nieprawda. Posłuchaj, w ogólnym zamierzeniu Lilith jako korporacji jest zarabianie pieniędzy. Jak najwięcej tych pieniędzy mogą wyciągnąć z tej gry, ale... Nie zdziwiłem się, no. Ale pokazując ludzi, że nie są złodziejami, to oni to robią. Myślisz, że oni nie wiedzą o handlu kontami, myślisz, że nie wiedzą, stary. A myślisz, że nie wiedzą o handlu RRS-em, myślisz, że nie wiedzą o botach w wielkich imperiach, które zbierają RRS, ale teraz tak, jeżeli siedzi menadżer i mówi tak, to jak oni mają kurwa grać 2 tygodnie bez przerwy od pasu 4 do Kingslandu codziennie i co noc KVK bez RRS-u, a skąd mają ten RRS wziąć? No tak, wiem. Teraz tak, my nie sprzedajemy im RRS-u w takiej cenie, więc wciąż kupując nowe pakiety na Krystal, robiąc potężne KWK, wiesz, takie pieniądze, co wydają na krystale, na inne rzeczy, na GC, na złote skrzynie i tak dalej, to im zabezpiecza te olbrzymie pieniądze, które firma zarabia, natomiast przymykając oczy na mniejsze zło, które buduje te wielkie KWK. Bez RRS-u z botów, bez Discorda i botów ulepszających kontrolę królestwa, bo to jest bardzo skomplikowana historia. Ta gra by była, raczkowała na poziomie kamienia łupanego. No, to prawda. To jest prawda. Wiesz, i teraz wyobraź sobie, że dajesz taką opcję tutaj, to trzeba to zakreślić i pisać im na żeby to nie robili tego. Dają Maćkowi z klanu, kurde, wiesz, taką możliwość, że on sobie będzie tytuł nadawał, rozumiesz? I on sobie będzie się bawił tym tytułem, bo on jest w sojuszu kopnięty w dupę przez sojusze wszystkie nadrzędne, bo nie jest w ogóle graczem aktywnym i on się będzie bawił, wiesz. Ogólnie mi się zdaje, że ogólnie jak już jest coś takiego wprowadzane, to i tak powinien mieć jakiś filtr do tego król, powiedzmy, że właśnie jakiś właśnie taki Maciek, który jest na wydaleniu z królestwa, nie świrował, nie? Nie obrażając Maćku, bo to fajny pakiet. Tak, oczywiście, my to tylko tak nadaliśmy sobie, powiedzmy, w takiego farm killera imieniem Maciek, nie? Ale wiesz, jest to problemem, wiesz, dla leadershipu, który ma na głowie naprawdę kolosalne historie tutaj. Dla mnie ta gra bez botów na tym poziomie, w którym jesteśmy, to jest niemożliwa do wykonania, dlatego że ilość graczy w Rise of Kingdom się zmniejszyła od tych ilości początkowych, natomiast jakość graczy jest dużo wyższa. No tak. Dobra, przejdźmy do ostatnich 2, bo to są już takie mniejsze podpunkty. Dodano bilety na obrót KVK2, czyli no w KVK2 już macie, tak samo jak my, tikety za kręcenie w kole fortuny. Można je kupić za pakiety lub też za rubinki.
7. Dodano opcję blokowania zarządców poprzez wyszukiwanie ich pseudonimu lub też identyfikatora. Polecam ID. Zarobista sprawa. I 8. Dostosowane kolor tła niektórych ikon, przedmiotów nie ma wpływu na ich efekty. Chętnie się dowiemy, co myślicie o tej aktualizacji, wypełniając ankietę. Więc tak jak tu wam sugerował Leo, ostatni ten 5. podpunkt tej dużej aktualizacji. Zgłoście, że nie chcecie mieć bota takiego. Nie sugerował Leo. Nie no, śmieję się. Śmieję się, zróbcie... Nie no, Leo, niech to zrobią dla ciebie, nie zgłoszą, że to jest, wiesz... Ja ci coś powiem. No. My jesteśmy wszyscy tu graczami w tej grze. I no tak. Im więcej piszemy do Lilith jako firmy, która nas tutaj zabawia tą grą, tak, ale od nas też wymaga poświęcenia czasowego i pieniędzy, niestety, bo tak to jest skonstruowany świat, to my mamy prawo za to, co płacimy, wymagać również od firmy, która dla nas konstruuje tą zabawę i trzeba jak najwięcej pisać, nie bójcie się pisać, bo to jest ważne, tak. No i co? Kończymy na tym. Aktualizacja 1.094, dobrze mówię? Chyba tak, 1.094. Duży plus tej aktualizacji, bez dwóch zdań. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że taki podcast jeszcze z Leo a propos innych rzeczy z Rise of Kingdoms wam podejdzie. Ogólnie, że ta aktualizacja dość była obszernie omówiona, bo też była duża. Więc mam nadzieję, że też wam tutaj ten system tych rozmów wam przypadnie do gustu. I też mam nadzieję, że kwestie live streamów też takie będą, gdzie tu z Leo będziemy mogli trochę pogadać. I tak oczywiście nie tylko z nim, bo mamy też tam parę opcji z innymi graczami, z tego co tam Leo już mi tam zdążył nadmienić ostatnio. Nie, Leo? Tak. Będą streamy, będą imperia, będą wielkie plany dotyczące mojego KD. Idziemy po głowę GT, to na 100%, tylko nie wiemy jeszcze kiedy, może pod koniec roku. Zobaczymy, gdzie 7.7 wyląduje po tym KWK 1.3. No dzieje się. Reorganizacja w 13.65. Zobaczymy, jak sobie chłopaki z Korei poradzą. Problem w 18.40 po tym nierównym KWK, gdzie się porwali na kilka kampów. Fuzja 8.9, Arwix znowu będzie stał na nogach mocno. No dzieje się i w Sidaha się dzieje, są fantastyczne, mocne królestwa. Tam u Putina powstało piękne królestwo, które aspiruje, chyba niedługo będzie aspirowało do Srebrnego Imperium. Kurde, no dzieje się, no gracze coraz bardziej są świadomi, Lilith daje coraz lepsze rzeczy, bardzo podobne do kodu, miksuje teraz to fajnie i mi się to bardzo podoba. No i co? Zapraszam, tak? Będą fajni ludzie, zagraniczniaki, Polaki też będą fajni, kurde, tacy po 30-40 bilionów KP. Może ich się uda tutaj namówić na kontenty, żebyśmy pogadali o małych jakichś awanturkach między imperiami, jakichś rzeczach, jakichś niesnaskach, co planują duże KD, co planują polskie KD, nowe projekty polskich KD, tam gdzie Snow idzie do 2650. Tak, bardzo mi się to podoba, bo wiesz, najlepiej mówić, nic nie robić, a oni próbują to reaktywować, czapki z głów. Projekt Sebixa bardzo popieram i też będziemy o tym mówić pewnie, jeżeli tutaj taki temat będzie możliwy, to ja bardzo bym chciał, bo Sebix jest królem, który nie poddaje się, nie siada na laurach i super, tak? No tutaj oprócz jeszcze Sebixa jeszcze może się pojawić za niedługo tapeta jeszcze Królestwa 2, 3, 5, 6. Tutaj gdzie jest właśnie Nexen i Król, to też jest KD, który jest nowym projektem i też tam sobie rozwija. Zresztą oni też tam mają fajne opcje, bo dzisiaj rozmawiałem troszeczkę z Królem tego KD, więc zobaczymy tam przyszłościowo, bo tam mają też fajne ambitne plany. Zaczynają tak samo jak Sebix w Seedzie C, będą wchodzić do Seedu B, więc znaczy prawdopodobnie będą wchodzić do Seedu B, zobaczą po KVK, no ale też fajnie, że tam jakiś projekt też polskiego KD się rozwija, więc... No pewnie trzeba dopingować chłopaków, niech się budują, niech się rozwijają, kurde, bo to nie jest prosta gra. Też będziemy jakieś omawiania tych nowych akcesoriów będziemy robić. Tak, jak tylko się pojawią, to na pewno, nie? No, EQ dla młodych graczy. Ja widzę, że jest problem
dla młodych ludzi coraz więcej widzę na takim tym polskim czacie, pojawiają się ludzie, którzy widzą, że Lilith robi postępy i daje znowu możliwość zagrania ludziom low spender, chcieliby znowu się pojawiają na starych kontach, nie wiedzą co mają robić, gdzie migrować. To jest bardzo ciężkie, to jest naprawdę skomplikowana gra. Jeżeli wchodzisz w nią od początku i widzisz, co się tu dzieje, to nie wiesz, w którą stronę masz iść, mimo że masz napisane po polsku. I teraz pojawiają się chłopak, się pyta, no i gdzie ja mam migrować, wracam do gry, a tak naprawdę no nie ma gdzie migrować, bo niestety realia są takie, że nikt go nie weźmie. Też trzeba rozwiązać, też trzeba im powiedzieć, co z tym zrobić. Ta gra Leo też dobrze wie o tym, że nie, jeżeli jesteś dużym spenderem, nie wybacza przestojów, nie? Słuchaj, ja znam chłopaków Polaków, będziemy pewnie o tym mówić, będę ich wymieniał, bo to super ludzie i warto się na nich wzorować, którzy nie wydają pieniędzy, kupują sobie ale mówiłem, kupują sobie powiększenie kopalni i słuchaj, robią po 7 to się zgodzę. Bilion KP co KWK, powiększoną marszę, mają levele, słuchaj, mają kryty na marszach. Słuchaj, ja jestem zdania takiego, że jeżeli wiesz, co robisz i gdzie jesteś, wszędzie sobie dasz radę, czy to jest życie realne, czy to jest gra i naprawdę mnóstwo znam takich ludzi, którzy nie wydają pieniędzy, a grają i wcale nie poświęcają czasu, tylko wiedzą, jak tym czasem gospodarować. Ja, Leo, pod tym względem się zgadzam, ja nie mówię, tylko bardziej mi chodzi o to, że jak na przykład ktoś tam, wiesz, grał w Rocka i wraca po jakimś czasie i ciężko jest takie konto postawić potem na nogi, nie? Jak masz na przykład jakiś tam, wiesz, okres niegrania, nie? Ta gra po prostu chodzi mi, że nie wybacza przestojów, nie? Jeżeli nie grasz jakiś dłuższy czas, nie? No i tu wracamy do wszystkich youtuberów, którzy jeżdżą na spotkania światowe Rocka i zachęcam wszystkich, kto mówi po angielsku, żeby się do nich tam, czy do nas tutaj do Optimusa, czy do Snowa, czy do chłopaków od Bum Buma, czy do Chrisa, czy do Mata Killesa, który zaraz będzie wracał, żeby rozmawiać na ten temat, pchać tych youtuberów, którzy są blisko Lilith, do tego, żeby były większe ukłony w celu, w kierunku powracających ludzi, którzy nie wiedzą, co mają zrobić, czyli taki człowiek najlepiej, żeby to stare konto skasował albo zostawił sobie na farmę, a zaczął od nowa. I wrócił do początkowego królestwa, zaczął sobie od nowa, albo po prostu ja zachęcam oficjalnie z zakupu kont. Jeżeli masz zajawkę, jeżeli chcesz pograć sobie w grę i masz takie hobby, oprócz życia i tam możesz sobie to poukładać, to warto, jeżeli masz wiedzę, to sobie kupić. Jeżeli nie masz wiedzy, to fajnie sobie na nowym koncie od początku zacząć, żeby wiedzieć, o co chodzi. No i tyle, tak? No, kończymy na dzisiaj. Ogólnie widzicie, Leo dużo ma wiedzy, więc dużo będziemy wyciągać tutaj z podcastów i z live streamów. Wiadomo, teraz KVK, więc będzie różnie z czasem, ale będziemy się starać coś dla was też nagrywać. No i co, myślę, że Leo dzisiaj fajny tutaj daliśmy pakiet informacyjny dla gracza, jeżeli chodzi o aktualizację i nie tylko, bo też rozmawialiśmy o innych opcjach. No i co? Zostaje mi tylko życzę wam powodzenia. Wspierajcie dalej kanał, rozwijajmy się, pchajmy to razem do przodu. 28 czerwiec Bonfire, do 20 maja zbieram zapisy, mamy już dużo osób, więc no nic, zostaje tylko wypełniać ankietę. Wiem, że dużo ludzi jeszcze czeka na wypełnienie, no i pchajmy to dalej do przodu i się widzimy końcem czerwca na Bonfire Gathering. Więc do zobaczyska, elo! Tak, pozdrawiam, cześć!